Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Ewston, Leader i Shirt Vogo. Linki w opisie. Cześć Mietku. Cześć. Miło Cię znowu widzieć. Co zrobiłeś z Mercedesem? Już dzisiaj nie jest Mietek od Mietka. Ja Wam tu szybciutko pokażę. Tu mamy 4 pełnowymiarowe fotele, a z tyłu jeszcze kolejne 2 osoby się zmieszczą i to komfortowo. A na razie startujemy w stronę Zakopanego. Dzisiaj pojedziemy trasą alternatywną, bo pojedziemy do Małego Cichego. Parametry trasy te same. Ciekawostek, nie ma Android Auto, natomiast wydaje się, że jest Apple CarPlay, ale my dzisiaj nie mamy Apple'a. I popatrzcie, jakie fajne, sprytne miejsce na ładowarkę indukcyjną i już wiemy, że pokazuje nam godzinę 36 dzisiaj do Małego Cichego. No, tak wygląda butelka 1,5 litrowa po prawej. Zobaczymy, czy wejdzie do schowka. Dzisiaj zaczynam poznawanie samochodu od środka, więc mam tutaj co? 2-stopniowo podgrzewane fotele. Wentylowane chyba nie są. Nie. A czy znalazłeś, Mietku, podgrzewaną kierownicę? Nie ma. Nie ma, czyli z takich rarytasów tylko podgrzewane fotele. A światła? Jakie to są światła? Automatyczne, LEDowe. Czyli światła LEDowe. Jechałeś w nocy, widać coś tam? Widać. Widać. Dosyć dobrze. Światła w porządku. Światła się im udały. Tak. Tu mamy przełącznik. 2 tryby są tylko Eco i Normal. Mhm. I tutaj jest rekuperacja 3 stopnie. A, czyli rekuperacja tutaj na przycisku. Tak. Nie ma łopatek. I tutaj jest pokazane. Aha. Natomiast tutaj widzimy, który mamy stopień rekuperacji. Po pierwszych kilometrach zużycie 19,5 kWh. Pokazuje nam 355 km zasięgu. No i po pierwszych metrach całkiem mi się tu spodobało, bo jest dość komfortowo, dość cicho, siedzi się wysoko, więcej się widzi. Elektryczne fotele. O, elektryczne fotele i to łącznie z moim pasażera. Czy tu są jakieś wersje wyposażenia, czy to jest, jak to jest właśnie? Nie, tu jest bogata, że tu jest wszystko jakby od góry do dołu seryjnie na kartce i tylko można kolory wybierać. Czyli generalnie jakby ktoś chciał zakupić taki samochód, teoretycznie, to będzie to dokładnie to, co dzisiaj prezentujemy. No i to jest jakaś informacja. Ile to mniej więcej kosztuje? W cenniku jest 240 parę tysięcy. No ale mamy 6-osobowy, naprawdę wielki samochód. A jaka to jest bateria? Coś... 70 jest bateria, tylko ładowanie jest 70 prędkość maksymalnie. No, czyli nie ładuje się za szybko, natomiast zasięgu, jak tak widzę, no właśnie, czy to, co on teraz projektuje, to jest w miarę realne, te 350 km? to jest zasięg przeliczony, ja tu leciałem 115, miałem na tempomacie. I to jest wyliczone z tego. Po mieście wyszło, pokazywało, jak wczoraj po mieście jeździłem, to tak wyliczyło do 450 nawet. Coś takiego. Ile procent mamy? Właśnie, bo nie wiem. Właśnie procent można tylko zobaczyć, jak się podłącza do ładowarki, a tak to jest tylko kilometry. To tak już jest. Takie tutaj LF, no i tak jesteśmy blisko 100%, ale nie dokładnie. No na Balicach było 98 na ładowarce. No to powiedzmy, że dla obliczeń przyjmijmy 95 może, bo myślę, że więcej nie zużyłeś tutaj jadąc do mnie. No ja to takie mam wrażenia po kilku kilometrach, a Ty to już co najmniej kilkaset kilometrów. Jak Ci się tym jeździ? Znaczy, jest samochód dobry. Nie można się do jazdy ani do wykończenia całego wnętrza, do tego się nie można przyczepić, tak? Znaczy on mi troszkę tak Volkswagena przypomina, jeśli chodzi o wnętrze i jezdność i... No to jest taki chiński współpracownik Volkswagena. Dlatego można kupić. Dlatego ja go tu trochę widzę. Dlatego można go kupić w salonach Volkswagena. Aha. Bo ten dealer, który tutaj jest, to jest dealer w Poznaniu Volkswagena. O kurczę. Czyli jak ktoś chciałby mieć 6-osobowe auto, no ID4, ID5 na razie nie jest 6-osobowe, no to może w tymże samym salonie kupić Maxusa 6-osobowego. No w salonie obok jakby, ale ten plus, że na 3. rzędzie siedzeń usiądzie dorosła osoba i nie uderzy głową o sufit. No, zmieści się, bo już parę osób próbowało. Jak dojedziemy do celu, to zrobimy wszystkie pomiary. Myślę, że tam będzie troszkę spokojniej niż tutaj dzisiaj pod marketem w sobotę, żeby sobie na spokojnie wszystko posprawdzać i pomierzyć. No, mam nadzieję, że nie będzie tylko lało. Bardzo ciekawy pojazd. Kolejny chiński pojazd, który mnie zaskoczył. Poprzednio zaskoczyło mnie NIO takim komfortem, wyciszeniem, poziomem wyposażenia. Tam byłem bardzo zaskoczony, natomiast w NIO byłem troszkę rozczarowany prowadzeniem.
samochodu. Tutaj widzę taki, jeśli chodzi o komfort, wyciszenie, materiały, no wszystko tu jest mniej więcej fajne, tak do połowy. Dalej to już, Tak, no jak ale... słyszycie, taki standard, nie? Czyli tu jest taki standard. Tak, taki ale w to jest porządku, też to nie jest auto za miliony, tak? To nie jest za pół miliona. To musimy też na to patrzeć, tak? A te 6 osób naprawdę wygodnie tu pojedzie. No, ciekawy bardzo pojazd. Jeśli ktoś ma większą rodzinę, a jeszcze umiałby się dobrze potargować, to może by to za jakieś fajne pieniądze wyrwał. Jeszcze są relingi na dachu. Potem dopłata. Tak. I myślę, że jak szczelam oczywiście, poniżej 200 po dopłatach by się dało zmieścić. To już... Nam Zależy kto jaki ma talent. No, a jest 6-osobowe, tak? Znaleźć 6-osobowe auto, Jakąś niszę zapełnia, na pewno. tak. Jak oceniasz prowadzenie? Właśnie, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Jak Ty tu widzisz prawidłowość układu jezdnego? No Może powiem szczerze, trochę było, ale to z powodu deszczu, jak od Wrocławia, jak lało, no to, ale to każdy samochód, a tak to żaden problem. Naprawdę nie idzie, nie można się na siłę, chyba trzeba się do czegoś przyczepiać, tak? Prędkość maksymalną, jaką można, jest ten 160 katalogowo. Jeszcze nie jechałem, bo no, nie było warunków. Ale jak na takie duże auto, to nawet podczas deszczu nie słychać takiego rezonansu, takiego, że tego pudła w środku. Że troszkę, ja się tu troszeczkę czuję, jakbym autobusem jechał, ale takim komfortowym autobusem. Raczej nie blaszakiem, nie? No mówię, jakby trzeba patrzeć, za ile jest to auto, jakie jest duże i wszystko. I to trzeba brać wszystko pod uwagę. Takie jest moje zdanie, ale już parę osób oglądało to auto u mnie i są wszyscy na plus. Ja też jestem pozytywnie zaskoczony tym pojazdem, zdecydowanie. No i mamy coś, co ja uważam, że powinno być w każdym aucie, czyli mamy aktywny tempomat. To pytanko do Ciebie, Mietku, no bo na co dzień jeździsz Mercedesem. Jak się odnajdujesz w takim, no bądź co bądź budżetowym samochodzie? No jestem zaskoczony pozytywnie. No wiadomo, jeśli jeżdżę Mercedesem, to wszystkie systemy operacyjne mają wysoką półkę do Czyli największy minus to soft, tak? Tak, tu soft, no będzie niby zmieniony, bo na razie nawet nie ma języka polskiego. Ale soft jest jedynym największym minusem. A jak powiedzmy zapominasz teraz o softie, to jak te auta możesz porównać, jeśli da się to oczywiście porównać? No ten jest większy, ale że tak powiem, dlatego nim jadę, bo się zastanawiam nad nim. Chodzi Ci po głowie takie coś? Chodzi mi po głowie, bo to jednak 6 miejsc, jak złoży się siedzenia z tyłu, to jest wielki bagażnik. No tu spokojnie można by się było wyspać, podejrzewam, jakby te fotele powyjmować. No właśnie minusem jest to, że tych foteli się nie wyjmie, ani się ich całkowicie nie położy. Ale no... Nigdy nie wiadomo, co będzie można z tym zrobić. Kreatywność Polaków nie zna granic. Tak. Coś się wymyśli. Bo też będą jakieś następne wersje, nie? To może będą składane całkowicie. A myślisz wymienić Mercedesa na coś innego, czy jak chcesz mieć to kolejne auto? Jakie masz tutaj pomysły motoryzacyjne? To znaczy, no do grudnia następnego czasu jakby roku jestem zamknięty, bo to nic, ale szukasz następcy. Ja tam się zawsze zastanawiam. Aha. A tutaj no, to auto mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło i no myślę nad nim, ale co z tego będzie, to można za 1,5 roku zapytać. No, jak to przy elektrykach, trzeba samochód dobrać do potrzeb. Myślę, że tutaj w taką długą trasę przez Europę to nie byłaby taka przyjemna jazda jak Twoim EQA. No właśnie, to jest... Natomiast tak jak dzisiaj jedziemy tu na taki wypad do Zakopanego, czy jak Ty przyjechałeś, myślę tam z Poznania choćby do Krakowa, to tym się bardzo fajnie jedzie. No, ja mam takie tutaj wrażenia, że jak miło wspominam, jak wiozłeś mnie EQA, tak dzisiaj zdecydowanie miło będę wspominał, jak wiozłeś mnie Maxusem. Choć pewnie nie jeden w to nie uwierzy. Sam w to nie wierzyłem. Sam nie wierzysz? Dobra, to może tak powiem. Weźcie, jak macie gdzieś takie auto, to się przejedźcie. Tutaj systemy nas właśnie ostrzegają przed tym, że co mamy na drodze, bo jak widzicie tutaj
Mamy pasy żółte, pasy białe i jeszcze barykadę z prawej. Także systemy ostrzegające jakieś tu są. Może tak, do niedowiarków przejedźcie się, a potem będziemy dyskutować, nie? Robię to tylko na prośbę widzów, bo ja samochodów nie mam zwyczaju macać, natomiast tutaj, kurczę, tu jest mięciutko, tu jest fajny materiał. Jak się mocno przyciska, to coś tam zgrzypi, ale w czasie jazdy absolutnie żadnych dźwięków to nie wydaje. Tutaj mamy mięciutko, tutaj mamy mięciutko, no a na dole jak to w każdym aucie, już bardziej twardo. Podłokietnik na dobrej wysokości i co ciekawe, na tej samej wysokości co ten, a to nie jest takie oczywiste, bo chyba Aria miała na innej wysokości po lewej, a na innej po prawej. Widoczność w tym aucie jest obłędna, duże lusterka, w lusterkach jest chyba informacja o samochodach w martwym polu. Zapala się pomarańczowe takie. Kurczę. No jakby, no nic więcej nie potrzeba, bo kupujemy masę rzeczy, a później i tak z nich nie korzystamy, tak? To jakby no wszystko, co powinno być, jest w tym aucie. Zdecydowanie fajny samochód, na którym warto się zastanowić, warto się przejechać, no bo można być zszokowanym. I są 3 Isofixy. Nie 4, ale 3. 3 są Isofixy. No ale rodziny takie, co mają i są większe, to jest, a jeszcze wtedy jak jest większa rodzina, no to jest ten wyższa dopłata. To według mnie jest auto do zastanowienia się. Bo... Przecież z kartą dużej rodziny mamy 27 000 dopłaty. A od biedy to by tu i 5 fotelików zamontował, przy czym 3 na Isofixie, a 2 no tak. 2 normalnie. A to nie jest takie oczywiste, bo w wielu autach takich 6-osobowych, 7-osobowych to z tyłu to są takie ławeczki, że tam się nic nie da zamontować. A tutaj mamy no, pełnoprawne, pełnowymiarowe fotele. 6 i dach oddzielnych. Jest prosty, czyli nad głową cały czas mamy miejsce. No nad głową to ja tu mam... Czuję się tu dzisiaj troszeczkę jak w Chryslerze Pacyfice. To było podobnie duży samochód, podobne wrażenia z jazdy, podobnie takie dość miękkie, troszkę bujające zawieszenie. Na drodze budzi większe zainteresowanie niż pewnie Porsche. Porsche w Polsce się opatrzyło, a Maxus jeszcze nie. Ja przez przypadek go spotkałem, całkowity. No właśnie, jak to się stało, że dzisiaj jedziemy Maxusem? To, że robisz to samo co ja, czyli mając jeden samochód, z którego jesteś zadowolony, już szukasz jego następcy, to rozumiem, natomiast skąd akurat Maxus? No jak to na ładowarce pod czyli przypadek. Jednym z ulubionych naszych sklepów. Akurat pan podjechał, ja kończyłem ładować, mówię, żeby zaczekał parę minut, to będzie mógł się podłączyć, nie musi kabla rozwijać. No i tak się rozmowa potoczyła, okazało się, że to jest handlowiec. No i zaprosił i powiedział, niech pan przyjdzie, obejrzy. Niech pan przyjdzie, obejrzy, a później było, ale no może pan chce się przejechać, spróbować. No i tak od słowa do słowa. Dzisiaj Mietek postanowił, że przetestuje takie auto na dłuższej trasie, a że jechał do Krakowa, a mi się akurat test odwołał, także to, że pojadę dziś Maxusem, to kiedy ja się to dowiedziałem od Ciebie, to chyba wczoraj ustalali, tak? Bo ja już się pogubiłem. Wczoraj albo przedwczoraj, jakoś tak wieczorem. Także jestem zdecydowanie dzisiaj nieprzygotowany. No jedziemy aktualnie tunelem. Jest tutaj troszkę takiego ambientowego podświetlenia. No, jest tu cichutko. Okolice 65 dB, więc potwierdza się to, co mówiłem. Po wyjeździe z tunelu wyraźnie zauważyłem, że coś, co tu głównie słychać, to chyba szum wody w nadkolach, bo w tunelu tego dźwięku nie było, ale dalej jest stosunkowo cicho. Jak widzicie, naprawdę wyciszony samochód. Z ciekawostek taki, bym powiedział, teslowy wykres. Chińczycy lubią takie teslowe wstawki w tych autach robić. To zdecydowanie da się to zauważyć. Takie auto, które zawsze chce być wszędzie pierwsze, nas blokuje. My tu po zewnętrznej wyprzedzamy, no to musi się to raczej dobrze prowadzić. Czuć tego gabarytu, nie czuć prędkości, o dziwo. Jechałem tu ostatnio Toyotą RAV4 hybrydową i ona podobnie się zachowywała na prostej, ale po zakrętach tak ewidentnie ją chciało przechylać, a tego nie chce przechylać.
Nie, Także widać tu gdzieś tą taką technikę tworzenia zawieszeń po niemiecku, jak ja to mówię, że to są, jeśli chodzi o zawiasy, to naprawdę fajne auta. To jak, Mietku, oceniasz no, po tych już kilkuset kilometrach zasięg tego samochodu, taki wokół komina krajówkami i autostradą, no, przy jakich prędkościach, ile realnie da się tym przejechać? No to będziemy mieli oczywiście wynik z Zakopane testu. Ja przypomnę, tu jeszcze dokończę myśl, przepraszam, że wynik do Zakopanego to jest typowa jazda autostradowa, a wynik z powrotem to jest typowy ekstremalny eco-driving. Tak wychodzi z tego, co tutaj nam droga daje, a droga daje nam ruch, który no, generalnie niewiele możemy tu zdziałać. Podążamy z ruchem. A wracając do mojego pytania, no to jak tu szacujesz zasięgi tego Maxusa? No powiem tak, jak jechałem tutaj 115 miałem na tempomacie cały czas, no to te 300 km do Opola z Poznania do Ionity dojechałem tam z 11-12% zapasem, że nie musiałem się bać, nie ograniczył. A po mieście, no to te deklarowane tutaj na drzwiach zasięg jest spokojnie do osiągnięcia bez żadnych, te 450, bez żadnych takich wyrzeczeń, o tak powiem. No jest to duży samochód, więc tu na pewno będzie co innego, jak jeździmy mniejszymi prędkościami, a co innego jak większymi. Jak patrzę tutaj w papiery teraz, to mamy WLTP miejski 437, WLTP cykl mieszany 360, czyli myślisz, że jest to w miarę realne, dopóki go jakoś ekstremalnie nie ciśniemy. Na mieście jak jeździłem, to pokazywał mi właśnie tak ponad 440 zasięgu po mieście. Więc no i to jest taka jazda, że wiadomo, czasami się przyspieszy, bo żeby gdzieś się włączyć do ruchu czy coś, więc to nie była taka jazda tylko, żeby patrzeć na ekonomię. Więc to jest, a ktoś, kto jeszcze lepiej umie jeździć takimi samochodami, no jest spokojnie w stanie jeszcze bardziej go wycisnąć, że tak powiem. Jesteśmy. Najwyższy pośredni punkt trasy i to jest moment, kiedy mamy najwyższe możliwe zużycie. Zobaczymy, co tutaj Maxus dowiózł. I Maxus dowiózł tu fajny wynik. 55 minut, 65 km, 70 na godzinę średnia i 24,4 zużycie. Pomimo tego, że jest dzisiaj zimno, leje, my się tu grzejemy i to grzejemy się na 23 stopnie. Jako że stoimy w korku, a tutaj Mietek dostał taką rozpiskę, no to ja Wam troszkę poczytam. Moc. Co my tu mamy? Mamy tu 177 koni, napędzające przednie koła. Oczywiście skrzyni biegów nie ma, więc przełożenie pojedyncze, jakby ktoś nie wiedział. Tryb jazdy Econormal. Mamy tu prędkość maksymalną 160 na godzinę, ale mamy tu też bardzo ciekawe parametry. Mamy pojemność akumulatora 70 kWh i mamy podaną gęstość energii w watogodzinach na kilogram 185,88 watogodziny na kilogram. Tak chałupniczo to policzę, czyli potrzebujemy około 5 kg akumulatora, żeby mieć 1 kWh. No z tego łatwo można policzyć, że tutaj akumulator waży no jakieś 350, no powiedzmy niecałe 400 kg z osprzętem, a pomimo tego masa własna to tylko 1880 kg, co uważam jak na tak wielki pojazd, a do tego wyciszony pojazd, i to wyciszony znacznie lepiej niż Toyota RAV4, którym ostatnio jechałem, no to jest fenomenalnie niska masa. Mówiłeś, Mietku, że jest na przykład ciężka Maska jest ciężka. Bardzo ciężka jest. Czyli to auto nie jest jakoś przesadnie odchudzone, a pomimo tego to jest stal. Jest dość lekkie. Więc tutaj szacun dla konstruktorów. Z takich sztywnych jeszcze parametrów mamy tutaj zasięg WLTP miejski 437, mieszany 360, długość tego pojazdu to 482 cm, szerokość 182, wysokość 180, czyli tyle co ja mam, rozstaw osi 280 cm, prześwit 16 cm i przestrzeń bagażowa. Mamy tu 450 cm na 105 cm na 900 cm, a po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń mamy 1150 cm na 105, mamy 115 cm na 105 cm na 900 cm, czyli przy 4 osobach na pokładzie mamy tutaj około ponad 1000 litrów bagażnik. No to kurczę, znajdźcie mi drugi samochód, który ma taki bagażnik 1000 litrów i to jeszcze kwadratowy, bo to jest praktycznie metr na metr na metr. Idealne są, proporcje są właściwie kanciaste. Idealna bagażówka. Kurczę, jak ktoś potrzebuje jakieś takie auto do przewozu różnych rzeczy, nie wiem, zwierząt, psów, czy czegoś takiego, no to
No petarda, tak jak... No i jeszcze relingi na dachu są, tak? Już, że można montować jeszcze bagażnik. A jeszcze bym zapomniał, najważniejsze, masa przyczepy to 400 kg. Ładowność co prawda nieduża, bo 396 kg, ale styropianu to my tutaj napakujemy w opór, tak żartując sobie troszkę. Maksymalny nacisk na hak 40 kg, więc jakąś niewielką przyczepkę też można byłoby tym Maxusem pociągnąć. Dokładnie to jest Maxus Enik, jak to się mówi, kurczę, wiesz jak się mówi? Nie wiem. Ja też nie wiem. To będziemy czytać Maxus MPV 5 albo Maxus Eunik 5 MPV 6 miejsc. Kurczę, nie wiem. Co my tu mamy z ciekawego wyposażenia? Mamy aktywny tenkomat, mamy boczne kurtyny powietrzne, poduszka pasażera i kierowcy, asystent nagłego hamowania, kontrolę stabilności, asystent nagłego hamowania, asystent ruszania pod górę, monitorowanie martwego pola ciśnienia w oponach, martwego zapięcia pasu bezpieczeństwa, przyciemniane przednie, znaczy przyciemniane tylne szyby, podgrzewana tylna szyba, 3 izofixy, elektryczny hamulec postojowy, jak będzie za dużo to się wytnie, kamera 360, z przodu czujniki i z tyłu czujniki, tempomat adaptacyjny, z przodu mamy Macphersona, z tyłu belkę skrętną, wielofunkcyjna kierownica, felgi 17, zestaw naprawczy, światła full LED, czyli wszystkie LEDowe, relingi dachowe, elektryczna pokrywa bagażnika, o, Tak. ciekawe, ciekawe, tylna wycieraczka, lusterka podgrzewane, składane, klimatyzacja, podświetlenie wnętrza w 64 kolorach. A, jeszcze mamy tu wszystkie modele, jakie mamy. To potem może zrobię zdjęcie i wrzucę na przebitkę, bo sam nie byłem świadomy. Mamy tutaj Maxusa 5, 6, mamy takiego jak Forda Rangera, czyli T90, mamy coś jak Toyota Sienę, czyli Mifa 9, mamy e-Delivery, czyli takiego blaszaka, mamy e-Delivery 9, czyli takiego większego blaszaka. Mamy tu platformę z zabudową, bez zabudowy, czyli e-Delivery 3 i e-Delivery 9. Kurczę, ale tego jest. I tych tutaj są jeszcze napisane, tych są różne rozmiary. L1, H1 tam, że parę rozmiarów jest. Czyli to nie jakiś tam pojedynczy model, tylko to cała gama modelowa. Tak. Kurczę, jak to się człowiek całe życie uczy. Ja to myślałem, że tam jakiś Maxus to może 1 czy 2 jest, a tu się okazuje, że modeli jest 2, 4, 6, 8 i jeszcze do tego w różnych rozmiarach. No i po około 10 minutach udało nam się wydostać z korków klikuszowej. Ja tutaj cały czas przeglądam materiały. Wychodzi na to, że tu jest bateria pojemności 70 netto, 75 brutto. Nie wiem, czy tu będę prorokiem, czy nie będę, ale mamy tu z Mietkiem podobne zdanie. Mam wrażenie, że te chińskie marki to są tacy uczniowie może, którzy startują z jakiegoś gorszego miejsca, ale są pracowici. No tak. A te marki stare, niektóre zachowują się jak Nissan czy Nokia. Robią przez 10 lat ten sam produkt i no, sami możecie prześledzić historię Nissana, choćby Leafa. Ludzie by do dzisiaj to auto kupowali. No, Bo się ludziom podoba to tak, auto. tak. I kochają te Leafy do dzisiaj. Niektórzy nawet sami zaczynają poprawiać fabrykę. Nie wiem, na czym to polega. No, mając sukces, tak jak Nissan miał z Leafem, samochód najlepiej sprzedający się w Europie elektryczny, czemu tego nie pociągnąć dalej? A tu jest przeciwieństwo. Tu jest tak, że te pierwsze jakieś tam koreańskie czy chińskie samochody to były takie, no, mówiąc prosto, badziewne, a dzisiaj siedzimy w aucie, które już zupełnie co innego sobą reprezentuje i mam wrażenie, że za 10 lat będzie reprezentować zupełnie jeszcze co innego. No, ja bym powiedział, że może nawet szybciej. Albo i szybciej. No i nie wiem, czy to się nie tak skończy, że większość Europy będzie na koniec jeździła, jeśli coś politycznie nie wywróci, chińskimi autami. No w sumie klient wybiera portfelem, no i wybiera najlepszy stosunek jakości do ceny. No tak, no. A Nie ja chcemy tutaj- płacić jakby Bóg wie jakich pieniędzy i nie dostawać za to nawet jakiegoś bardzo dobrego produktu. No. A tu mamy jak najbardziej produkt prawidłowy. Oczywiście, że jakieś tam wady ma, można się do pewnych rzeczy doczepić.
Natomiast wykonane to jest bardzo ładnie. Tu przeszycia równiutkie, wszystko fajne, wyciszenie fajne, zawieszenie fajne. Takie te najważniejsze rzeczy są ok. No, zasięg też jest przyzwoity. No ja jestem może taki, nie jest to jakieś bardzo popularne, ale uważam, że za dużego zasięgu to ja też nie chcę mieć, bo ja już się nauczyłem się zatrzymać, rozejrzeć się. Teraz kolega wracał z Chorwacji i mówi, no ja się zatrzymywałem Teslą na ładowarkach, ale mam ładne zdjęcia z podróży, a mój kolega jechał Volvem Dieslem, no i on tych zdjęć nie ma ładnych z podróży. No to po co jechać gdzieś, żeby nie oglądać czegoś dookoła? Nie wiem, takie jest moje zdanie, oczywiście prywatne. Czy ja mam swoją teorię, jeśli coś się robi przyjemnie, a elektrykiem się podróżuje przyjemnie, no to nam się jakoś szczególnie nie śpieszy. No, wakacje zaczynam jak wyjeżdżam z garażu, Dokładnie. zwiedzam, zjem coś dobrego, znajdę dobrą restaurację po drodze, gdzieś się podładuję, przy okazji tam rozprostuję kości. Zupełnie ta podróż przebiega jako taka przyjemność, a można podchodzić do tego, że tym autem nie lubimy jeździć, ten warkot nas irytuje, więc chcemy jak najszybciej dojechać do celu i zacząć wakacje u celu. To są dwie filozofie. No, każdy może sobie swoją mieć. Ja nie mam nic przeciwko temu. Natomiast ja gdzieś kiedyś miałem tą pierwszą filozofię, czyli jak najszybciej dojechać do celu i uważam, że kiedyś sam tą filozofię zmieniłem, zanim kupiłem auto elektryczne, że ja wolę jednak tych przystanków troszkę sobie zrobić. Jadąc z Kraków, Gdańsk robiłem sobie 2-3 przystanki, już autem nawet benzynowym. Ja się dużo lepiej czułem u celu. I potem jakoś jak przed Nissan Leaf, który wymuszał tego typu jazdę, to mi to generalnie pasowało. No. Ale też można sobie poszukać na przykład ładowarki przy jakimś fajnym miejscu, które się obejrzy, no bo nie jest się codziennie na drugim końcu Polski nawet. No, nie mówię już o drugim końcu Europy, ale na drugim końcu Polski. I każdy chciałby coś tam zobaczyć, jakiś, nie wiem, kościółek, jakieś tam widoki. No i to jakby pomaga. No zdecydowanie. Tutaj takie miejsce, gdzie przestrzegam, jak ktoś jedzie przez Nowy Targ, mamy tu taką podwójną prostą, wydaje się, że można tutaj jechać. Dzisiaj stoją, bo jak stoją, to zaraz jednego zatrzymają. No tu jest 50, no miał szczęście, Przerwa obiadowa. bo mieli przerwę, bo stoją tu 2 radiowozy właśnie. No, także tak nie róbcie. A ja mam też do Was wielką prośbę. Jeśli chcecie wspierać jakoś mój kanał, to kliknijcie tam w link, to jest link do Greenwaya, dowiecie się jakie są aktualne promocje. Dzięki temu Greenway będzie wiedział, że jest jakiś odzew po naszych filmach, no i będzie nadal sponsorował nam ładowania na Zakopane Tesla. Kiedyś po prawej za tym płotem było Mauzoleum Lenina, a my mamy w Poroninie, przy Leninie 22,2 kWh na 100 zużycie, godziny 39, 54 na godzinę średnia i przejechane 90 km. Prognozuje nam jeszcze 244 km zasięgu. No i jesteśmy pod wypożyczalnią sprzętu narciarskiego, to oczywiście zimą. Tutaj mamy ogrzewany budynek pompą ciepła, tu mamy jedną, drugą fotowoltaikę, a tutaj jeździmy w góry. Dom wypoczynkowy na Polanie. Dzisiaj dzięki uprzejmości gospodarzy będziemy nagrywać na ich parkingu. Zrobimy krótkie 360 tego Maxusa. Dobrze, że nie nagrywałem w Skawinie. Tam było paskudnie, lało, wiało, a tu jest przepiękna pogoda w górach. Wygląda to, jakby to miało ponad 5 metrów, ale już sprawdziłem w papierach, że ma mniej. Natomiast dzięki takiemu bardzo pudełkowatemu kształtowi, no zdecydowanie jest to wielkie auto wewnątrz. Szybko sprawdzę jeszcze koła 215, 55, 17. Z przodu zapewne to samo. Tak to się prezentuje. No kawał pojazdu. Ja swoim sposobem oczywiście idę usiąść za kierownicę i posprawdzam, ile miejsca mamy wewnątrz. Fotel, jak widzicie, fajnie regulowany elektrycznie. A kierownica jest tutaj regulowana w jednej płaszczyźnie. Zobaczymy teraz, ile mam miejsca nad głową. No nad głową mam tu ze 2 pięści wolnej przestrzeni. Tu jest też fajnie zrobione, bo całkiem jest tutaj obszernie. Pomimo tego, że nie ma regulacji kierownicy, udało mi się tu znaleźć miejsce dla siebie. No teraz idę do drugiego rzędu siedzeń. A jeszcze co my tu mamy? Regulowane elektrycznie fotele. To wygląda jak żywcem wyciągnięty z jakiegoś Volkswagena.
Zobaczymy, jak to wygląda tu. Wielkie drzwi, dość szeroko otwierane. No i wsiadam na fotel z tyłu. Fotel z tyłu też mogę regulować. Teraz daję fotel z tyłu maksymalnie do przodu i maksymalnie do przodu mieszczę się tutaj tak, no zostaje centymetr wolnej przestrzeni, a jak dam maksymalnie do tyłu, no to mam tutaj już 2 pięści wolnej przestrzeni. Co mamy tu jeszcze z tyłu? Tutaj mamy taki stoliczek, o, można sobie coś tu położyć, dość wysoko jest umiejscowiony, ale fajnie, że jest. Na dole jakaś siateczka na jakieś drobiazgi. Teraz jak to złożyć? Mocno. No, na siłę. Składa się to na siłę. Co tu mamy jeszcze z tyłu? Z tyłu możemy sobie włączyć wentylację. Mamy tu kolejne gniazdko zapalniczki. Mamy tutaj standardowe USB. Z tyłu się też reguluje poziom nawiewu. Kurczę, no petarda. Nawiewy mamy tu u góry. Mamy tutaj lampki oświetleniowe. Oczywiście fajny szklany dach. No nic, przestawię ten fotel tak maksymalnie do przodu, bo ja tutaj mając 180 cm mieszczę się w ten sposób sam za sobą i idziemy do trzeciego rzędu siedzeń. Przechodzimy sobie tutaj środkiem. Myślę, że to jest całkiem niegłupi pomysł na takie przejście. No dość można sprytnie się tu przemieścić. I teraz siedzę w trzecim rzędzie foteli. W trzecim rzędzie foteli mam tu jeszcze jedną pięść wolnej przestrzeni. Tutaj jakieś uchwyty na kubeczki, tutaj uchwyt na pas, żeby nam nie dzwonił, gdy na przykład ktoś nie siedzi. Takie dopracowane. No i kolejne wentylacje. Także każdy fotel ma swoją dedykowaną wentylację. A ile mam pięści nad głową? No jeszcze jedna pięść wolnej przestrzeni nad głową. Te 4 fotele mają taką zaawansowaną regulację i generalnie są bardzo podobne, jeśli chodzi o wielkość, o wygodę. Natomiast z tyłu jest to troszeczkę już taka bardziej ławeczka, ale no kurczę, całkiem fajnie. Tak od biedy, gdyby nie to, że to jest zarejestrowane na 6 osób, to i 7 osób mogłoby tutaj sobie pojechać. Jak widzicie, fotel można sobie wyregulować tak bardziej na pionowo, wtedy mamy więcej bagażnika, albo położyć bardziej, choćby tak jak teraz. Zagłówek tutaj też regulowany i co ciekawe, mamy tu też USB po prawej stronie w trzecim rzędzie siedzeń. Mamy poduszkę i na tamtym słupku też mamy poduszkę powietrzną, więc zdecydowanie każdy z 3 rzędów siedzeń jest tutaj równoprawnie traktowany. W trzecim rzędzie chyba nie ma jedynie lampki do podświetlania. Ja to przynajmniej i na ten moment nie widzę. I teraz popatrzcie, tutaj po lewej mamy w drugim rzędzie taki podłokietnik, a po prawej takie regulowane, też coś jak w Volkswagenie, dość fajne podłokietniki. No i z tyłu mamy co? Zestaw kamer 360 i pomierzymy ten bagażnik, gdy mamy ustawione auto pod 6 osób. Więc no, za dużo tu nie ma, bo tutaj mamy jakieś 40 parę centymetrów na głębokość. Tutaj mamy na szerokość w tym miejscu jakieś 100 cm, przy czym tu mamy jeszcze taki schowek, on tam jest głęboki na 125 cm powiedzmy. Natomiast mamy tu pewne możliwości aranżacji, bo możemy ten fotel postawić tak bardziej na pionowo. No to teraz tworzy nam się tu w miarę taka prostokątna przestrzeń i to przestrzeń dość wysoka, bo tutaj do fotela mamy 60 cm, do dachu mamy centymetrów 90 i jeszcze zapewne mamy tu jakiś schowek. Zaraz spróbujemy to rozmontować. Co my tu mamy? Pod spodem mamy kabel, mamy zestaw naprawczy, gaśnicę. Ciekawe, czy by się tego wszystkiego nie dało wyjąć. Może dzisiaj nie będziemy wyjmować. Trzeba by to było rozmontować. Bo tu jest wykładzina. Nie będziemy im dzisiaj samochodu rozmontowywać. Natomiast kurczę, na pionowo to jakieś ze 2 walizki może dałoby się wcisnąć od biedy. No i teraz mamy wersję 4-osobową i zobaczymy, ile tego bagażnika jest w tej wersji. Tutaj mamy do fotela kierowcy i pasażera ustawionego pode mnie. Mamy 130 cm i podziękowania za użyczenie tego samochodu do testów. No i wielkie podziękowania dla Mietka, że tu z Poznania przyjechał na Podhale. I statystyka dojazdu. 98 km, więc kilometr nie doszacował. Godzinę 52 na godzinę średnia i 22,5 kWh na 100 zużycie. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy 700 metrów wyżej niż startowaliśmy, uważam, że to całkiem sensowny wynik. Tutaj w drzwiach mamy jeszcze przycisk od otwierania bagażnika. Tutaj możemy sobie elektrycznie regulować lustereczka. Tu na kierownicy tempomat, obsługa radia i telefonu. I car skanerem udało się odczytać, że mamy aktualnie 62% naładowanie, SOH 90%.
Tak tutaj nam pokazuje napięcie pakietu 370 V. Pierwsze metry za kółkiem i nie chciał mi ruszyć, bo ja chciałem tu po parkingu bez pasa jechać. Jak zapiąłem pas, to już automatycznie odblokował hamulec, a jak nie zapiąłem, no to nie chciał. I teraz moment dla partnerów odcinka, czyli eShirt.pl. Będzie koszulka dla Mietka. Pojazd budzi zainteresowanie. Mamy tu wielu gapiów i dywaniki. Mietku, jak Ci się podobają tego typu dywaniki? No, grubiutkie takie i tu gumowane, to nie będą przemakać, nie? Jak coś, to dam Ci kontakt po odcinku, w jaki sposób z podziękowaniu za przybycie na Zakopane Test otrzymać takie dywaniki. Zegary pokasowane i ruszamy w stronę Krakowa. No i tutaj mamy 3 stopnie rekuperacji, mamy tryb Eco i tryb Normal. Według mnie tryb Eco i Normal to nic nie zmienia poza jakąś tam reakcją na pedał przyspieszenia. Mniej więcej auto jedzie tak samo. Rekuperacja raczej z gatunku tych mocniejszych, bo nawet jak na jedynce odpuszczę teraz, no to auto wyraźnie odzyskuje. Brakuje mi tu takiego zera albo chociaż takie pół rekuperacji, tak żeby można było się bardziej toczyć, bardziej żeglować. Nie udało też mi się wbić neutrala, więc raczej będę musiał tu jechać albo na tempomacie, albo pilnować nogą, żeby w kółko nie odzyskiwać energii. No i popatrzcie, co tu nas w Poroninie spotkało. Chyba jakiś ślub będzie jechał albo coś takiego. Ślub. A ja sobie to już wygodnie podróżuję na aktywnym tempomacie. Pierwsze kilometry za mną. Bardzo prawidłowy układ kierowniczy. Fajnie zestrojone zawieszenie. Takie auto. Jak auto jest dobrze zrobione, to ja wsiadam i jadę jak swoim. I tutaj tak się troszkę czuję, jakbym jechał jak swoim. Nie muszę się jakoś tam zastanawiać, że auto jedzie nie tam, gdzie ja chcę. No sprytne auto. Jedynie co mi się mógł przyczepić, to gdy wyjeżdżaliśmy z podporządkowanej w lewo, no na skręconych kołach to no, brakuje trakcji, no ale to przednionapędowe auta zazwyczaj ten problem mają. Ale zebrał się i, że tak powiem, włączyliśmy się do ruchu bardzo sprawnie. Teraz się czegoś wystraszył i na momencik troszeczkę przyhamował. Aktywnego tempomatu mamy tutaj po 5 zmiany prędkości, jak naciskamy. I to tak szybciutko można sobie 4 razy kliknąć i już jedziemy 20 więcej czy mniej. To mi się podoba. No i pokazuje nam 17 minut dłużej, więc skręcimy sobie tu na Bańską Niżną. Ja do tej pory podróżowałem na aktywnym tempomacie i mi się on generalnie podoba bardzo, bo co robi? Bo potrafi zmienić troszkę odległość, a nie non-stop szarpać autem, przyspieszając i zwalniając. Jedzie tak jak kierowca i tak to powinno generalnie wyglądać. I takie moje tutaj wrażenia zza kierownicy. Kurczę, czasem jak jadę jako pasażer, to czuję, że jest petarda auto, wsiadam za kółko i mam tak, kurczę, coś mi nie leży w tym aucie. No trudno powiedzieć co, ale jakoś nie jedzie mi się niefajnie. A tutaj, dzisiaj wsiadam do tego Maxusa, naprawdę przyjemny samochodzik. Ja tu od razu się w niego wczułem. Jakoś tak jadę jak swoim. To jest coś, co ciężko opowiedzieć słowami, ale są auta, w których się jedzie jako kierowca bardzo fajnie i takie, którymi się tak jedzie troszkę ciężko, jakby były takie przyciężkie czy coś. Tutaj nie ma takiego efektu. Zdecydowanie jest w porządku. Jeśli dobrze oglądaliście, to pamiętacie, że tu narzekałem w Mercedesie Mietka, że tak jakoś nie bardzo mam co zrobić z kolanem, bo tu jest taki twardy plastik, a tutaj w Maxusie mam mięciutko pod kolanem, także pomyśleli. Jedziemy teraz równe 50, przed nami tam znak, który nam pokaże, ile jedziemy naprawdę. Raczej te znaki się nie mylą. No i zobaczymy. No bardzo ładnie, 49. Popatrzcie, jak ładnie skalibrowany prędkościomierz. I tak, kurczę, staram się tu znaleźć jakieś wady tego auta. Mietek też się stara, żeby potem nie było, że nas przepłacili i chwalimy, bo to nieprawda. A tu naprawdę trudno się do czegoś przyczepić. Są oczywiście jakieś tutaj takie niuanse, jak tam jakaś, nie wiem, słaba rozdzielczość kamery, ale to są pierdoły, a tak zasadniczo, jeśli chodzi o prowadzenie, wyciszenie, układ jezdny, jak to wszystko tu jest zrobione, jak tu się siedzi, fotele wygodne, to naprawdę ciężko znaleźć jakiś taki punkt zaczepienia, żeby coś złego o tym aucie powiedzieć. A my już z Bańskiej wjeżdżamy do Szaflar, tam na horyzoncie gdzieś Turbacz. No i tym sposobem mijamy korki na Zakopiance. I generalnie jadąc takim Maxusem, no dzięki temu fajnemu wyciszeniu, to trzeba bardzo uważać, bo tu nie czuć prędkości. Czasem tu łapię się na tym, że jadę już troszkę za szybko, a jestem przekonany, że jadę dobrze.
A jakby ktoś się zastanawiał, do jakiej prędkości działa aktywny tempomat, to działa do 150, więcej się już ustawić nie da. No i po 54 minutach minęliśmy rdzawkę ze zużyciem 15 kWh na 100 i takie widoczki przed nami, wypogodziło się i taki tu wniosek mamy z Mietkiem, że to auto musi być na jakiejś bardzo fajnej płycie podłogowej. Jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzach na jakiej, bo ono się zaskakująco fajnie prowadzi i dobrze zachowuje na drodze. Dobrze zestrojone zawieszenie mówi nam o tym, że to nie jest jakiś przypadek. Kiedyś jeździłem tutaj Seresem, który był głośny i prowadził się słabo, natomiast tu jest przeciwieństwo. Tutaj raczej jadąc 100 myślę, że jadę 80. Wchodząc w zakręty nie mam jakiegoś strachu, że zaraz coś się złego stanie. Także tutaj płyta podłogowa jest zdecydowanie na plus. Serpentynki za nami, tutaj nas taki pasacik blokuje cały czas, bo ja bym tam dużo szybciej jechał. Rewelacyjnie się to auto prowadzi na zakrętach. Teraz jedziemy przepisowe 120, jedziemy pod górę i pod wiatr. No to już słychać generalnie troszeczkę ten wiatr i troszkę mocy brakuje przy takich prędkościach, natomiast do 100 to auto naprawdę rewelacyjnie się zbiera. Zauważyłem też podczas jazdy dwie takie sytuacje, kiedy tempomat zadziałał tak trochę zachowawczo. Ktoś przed nas wjechał, ale tak dość prawidłowo. To tempomat się wystraszył aktywny i zaczął nam tak troszeczkę za mocno zwalniać. To jedno zauważyłem, a drugie zauważyłem, że na zakrętach też czasami potrafi tak delikatnie zacząć zwalniać, pomimo tego, że jedziemy zgodnie z przepisami. No na przykład teraz auto przed nami jest daleko, odległość jest na minimum, a on ze 104 zwolnił na 100. No taką ma fantazję. No i jesteśmy z powrotem w Skawinie. Troszkę tu objazdów, troszkę spraw po drodze. 2 godziny 13, 111 km i 15 kWh na 100 zużycie. Bardzo ciekawy samochodzik, bardzo fajnie jeżdżący. Za chwilę jeszcze sprawdzę pod car scannerem, ile procent nam zostało. I tak go krótko podsumuję. Warto się takim przejechać. Jak gdzieś macie możliwość, to zdecydowanie to zróbcie. No i co tam jeszcze? Jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć! I co tu mamy? A mamy tutaj 38% jeszcze w akumulatorze. Całkowicie zasłonięte progi, bo są takie długie drzwi, więc tu sobie nie pobrudzimy spodni, gdy będziemy wysiadać z Maxusa.